Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zaczynamy cykl filmów poświęconych skanerowi SDS-100. Urządzenie jest już jakiś czas na rynku. Ja je posiadam od mniej więcej pół roku. Także będę chciał się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, trochę przybliżyć jego funkcję dla tych, co jeszcze nie mieli z nim styczności. W następnych odcinkach dokonamy pomiarów odbiornika i jeden odcinek będę chciał poświęcić na zaprezentowanie programu Sentinel, który jest dołączany do programowania urządzeń. Samymi radiami, skanerami, urządzeniami odbiorczymi zajmuję się bardzo długo. Miałem co najmniej kilkanaście, jak nie więcej, różnych odbiorników Unidena od kilkunastu lat. Zwykłe wersje konwencjonalne, potem wersje, które odbierały rankingi. No i teraz ten ostatni tutaj skaner w postaci SDS-a 100 w wersji E, czyli europejskiej. No jedno, co tylko mogę powiedzieć odnośnie samej marki Uniden, to co zauważyłem na przestrzeni lat, że z każdym urządzeniem pogarszały się troszeczkę parametry odbiorcze. Jak jest z tym urządzeniem? O tym za chwilę. To pierwszy skaner, z tego co wiem, całkowicie cyfrowy, czyli nie ma standardowego toru, prawda, pośredni, demodulatora, tylko od razu sygnał jest przekształcany w postać cyfrową, dwóch strumieni IQ i dalej obrabiany całkowicie cyfrowo. A więc przejdźmy do takich podstawowych rzeczy, jakie wrażenie sprawia po nabyciu ten skaner, czyli takie podstawowe oględziny. Pierwsze, co od razu rzuciło mi się w oczy, i to każdemu się rzuci, to jest ten z tyłu na dole taki garb. No jest to tutaj, jak domyślacie się, miejsce na baterię, a dokładnie akumulator. W pierwszych wersjach, jak został wypuszczony ten skaner, bateria była dużo mniejsza, on był praktycznie płaski. No niestety okazało się, że czas pracy jest tak krótki, że producent zrobił tę dużą baterię i do użytkowników rozsyłał na podmianę tamtej małej. Także to rzuca się w oczy, jest to troszeczkę niewygodne, psuje tak jakby całą bryłę tego urządzenia. Sama bateria znajduje się w środku, jest dosyć dużej pojemności, prawie 5,5 Ah, także dosyć potężny jest ten akumulator. No niestety fakt chyba konstrukcji tego odbiornika powoduje, że jest on dosyć prądożerny, nawet przy wyłączonym wyświetlaczu, bo taka funkcja jest. I ta bateria, ten akumulator, ja zamiennie stosuję te pojęcia, także proszę tutaj się nie czepiać. Starczał mi mniej więcej na 7 godzin takiego niezbyt intensywnego nasłuchu, także nie jest to zbyt dużo jak na tego typu źródło zasilania z tak dużą pojemnością. No, mówimy tutaj o 5 Ah. Małe skanerki wcześniejsze typu BC245 zasilane były 2 paluszkami, aż do pojemności 2 Ah i potrafiły dłużej funkcjonować niż ten skaner. Co poza tym? Z boku mamy 2 wejścia USB. No i to jest ciekawostka. Do tej pory nie wiem, czemu tutaj zastosowano takie 2 wejścia, jakby nie można było jedne. Z założenia jedno złącze oznaczone charge służy do zasilania, ładowania akumulatorów. Również pod te złącze podłączamy komputer, gdy chcemy skomunikować się z programem Sentinel. Te drugie złącze USB oznaczane jest jako złącze, jako port komunikacyjny. Ale co ciekawe, ten drugi port USB również może chodzić jako port komunikacyjny. Nie wykorzystywałem ich w tym celu do łączności jeszcze z radiem poprzez konsolę, więc nie wiem, czy funkcjonują tak samo. No ale w dzisiejszych czasach 2 złącza, no nie wiem, co przyświecało. Co ciekawostka taka jest, że zasilanie podpięte poprzez USB okazuje się, że gdzieś w radiu, w układzie, nie wiem, nie mam schematu, następuje spadek tego napięcia. Być może są tam diody zabezpieczające, bo można do obydwu USB podłączyć to zasilanie. I napięcie zasilające, jakie nam wskazuje na woltomierzu, bo jest taka funkcja, o której później, jest dużo niższe i czasami przy napięciu rzędu 4,5 V
odbiornik się wyłącza, bo pisze, że jest za niskie napięcie USB. No nie wiem, z czego tak mówię, to wynika i dlaczego. W żadnym z urządzeniu czegoś takiego się nie spotkałem. Wcześniej jeszcze tutaj wrócimy do wyjęcia baterii. Tutaj jest slot na kartę, bo wszystkie dane w tym urządzeniu przechowywane są na karcie SD. I w momencie, kiedy pracujemy z programem Sentinel, on obsługuje właśnie tą kartę. On nie łączy się z tym odbiornikiem jako takim, tylko widzi kartę jako zewnętrzną pamięć i cała edycja wszystkich danych następuje właśnie na tej karcie. Wszystkie rzeczy zapisane są w plikach, w większości są to pliki tekstowe, ale to może już później, jak będziemy mieli odcinek o programie Sentinel. Także tak ogólnie wygląda to radio. Z góry mamy złącze na słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Dial tak zwany z funkcją push i antenę. Antena jest podłączona do złącza USB, przepraszam, do złącza SMA. No jest tu tak troszeczkę te złącze obudowane. To powoduje, że większość anten, jak będziemy chcieli podpiąć innych SMA, no może nie kontaktować po prostu, bo możliwość ich wkręcania jest nieduża. Tutaj producent wymyślił swego rodzaju zabezpieczenie przed zaciekaniem. Jak widać, jak wkręcamy, po prostu wchodzi głębiej, no musielibyśmy mieć cieńszą antenę. Z tej strony mamy dwa przyciski, jeden do menu, drugi funkcyjny, klawiaturę, głośnik. W komplecie otrzymujemy na szczęście przejściówkę SMA BNC, która bardzo ładnie pasuje nam do tego gniazda. Oczywiście inne przejściówki też możemy zastosować. Jako ciekawostkę dodam, że antena ta nie jest zbyt skuteczna, zresztą chyba jak większość anten Unidena. Ja z tych krótkich anten stosuję taką, chyba Nagoya 701 albo 771, już nie pamiętam w tej chwili. I ona no, na styk praktycznie, bo tu widać niewiele się dają wkręcić, ale na styk kontaktuje z tym gniazdem. Nie wszystkie tak będą. W komplecie oczywiście jest uchwyt do paska. Nie będę ukrywał, że bardzo niewygodnie to radio się przy pasku nosi, zarówno ze względu na swoje gabaryty, jak głównie spowodowane tą baterią, także tutaj no nie jest to zbyt przyjemne do noszenia urządzenie, także no ale cóż, no mamy coś takiego. Trzyma się to na szczęście mocno, więc nie ma problemów. Nie pamiętam, jak to się zdejmuje. Zaraz to zdejmiemy. No i przejdziemy teraz do części opisowej już samego funkcjonowania tego urządzenia po jego włączeniu. Zanim jednak przejdziemy jeszcze do samej prezentacji radia, chciałbym tutaj opowiedzieć parę rzeczy na temat parametrów podawanych przez producenta. Pokrycie pasma 31 band. Pasmy mają podzielone zakres odbiorczy na pasma. Jest tutaj, jako że jest to radio tak naprawdę robione praktycznie na rynek amerykański i pod tym kątem jest tutaj dostosowane, posiada coś takiego jak zaprogramowaną bazę częstotliwości dla USA i Kanady. No, w naszym kraju zupełnie to nieprzydatne i nie udało mi się tego usunąć, tak żeby radio bez tego działało, bo czasami wciskając nieodpowiednie menu całą tą bazę nam może zaciągnąć, także trochę to jest niewygodne. Kroki jakie ma? No standardowe 5, 6, 25, 7,5, 8, 33 do lotnictwa, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 100 i auto. Auto polega na tym, jak w każdym chyba skanerze, że w zależności od wycinku pasma automatycznie wybiera ustawioną tam krok. Możliwość współpracy z GPS-em, to jest przydatne właśnie w Stanach, gdzie w zależności od pozycji, gdzie się znajdujemy, skaner może nam automatycznie ściągnąć listę dla tego rejonu. Odbiór 2 tonów dla nas nieprzydatne. Alert pogodowy również w Stanach i systemy trackingowe, jakie odbiera. Motorola typ 1.2 X2 TDMA, u nas praktycznie niefunkcjonujące. EDAX, no nie wiem, czy jeszcze gdzieś w Polsce EDAX chodzi. W moich okolicach już nie. Rent Tracking System też u nas nieużywany. APCO, standardowy system używany przez policję i służby w Stanach. DMR, czyli to jest system, który
w Polsce jest najbardziej rozpowszechniony. Odbiera standardowo mototurbo tak zwane, również Tier 3, czyli trunkingi, również w wersji XPT przez Hyterę sprzedawaną oraz odbiór emisji NXDN, czyli cyfrówki popularnej przy firmie Kenwood pod nazwą Nexage oraz Aidasa, które te systemy są do siebie bardzo podobne. Sterowanie poprzez USB, 2,4-calowy wyświetlacz kolorowy, można ustawić różne alarmy, dźwięki, podświetlenie klawiatury, antena, złącze SMA, wewnętrzny głośnik 1 W, zasilanie, tak jak już tu mówiłem, wskaźnik niskiej baterii poprzez dźwięki, temperatura pracy -10 + 40, ładowania, przechowywania, podtrzymanie zegara wewnętrznego przez tydzień, jak podaje producent. No i tu mamy parametry już radiowe, jakie mamy częstotliwości. Mamy dwie różne, czy pierwsze częstotliwości, możemy je przełączać. W radiu jest taka funkcja, ale o tym później. Zakres odbiorczy jest od 25 MB do 512 MB, jest to pierwszy zakres, potem jest dziura i od 806 do 1,3 GB te radio w tym zakresie odbiera. Z funkcji, jakie tutaj producent podaje, przyjrzyjmy się im tak szybciutko. Tutaj Home Patrol Database nas to nie interesuje. Odporność na wodę. Nie znam tego standardu, więc nie mogę nic powiedzieć. Wyświetlacz kolorowy, który można sobie dostosować. Odbiornik, jak wspominałem, TrueIQ. Skanowanie zależne od lokalizacji, czyli to, co mówiliśmy o bazach dla stanów. Możemy to też sobie również swoje bazy stworzyć dla różnych miast, podłączyć skaner podłączyć GPS-a i skaner będzie nam wybierał. Grupa Favorites, czyli taka lista skanowania, to już sprawy takie programowe. Obsługa kart do 32 GB, możliwość podłączenia GPS-a, kontrola zasięgu, czyli nam pokazuje, czy jesteśmy w zasięgu, czy nie, jak mamy podpięty GPS. Rodzaje odbieranego rankingu, możliwość nagrywania i odtwarzania natychmiastowego ostatnich 240 sekund, nagrywanie pełne, alarmy zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, wielokolorowa dioda, tryb odkrywania trackingowego i analogowego, o tym też później, skanowanie po typach serwisów, czasowe lub stałe unikanie, czyli to tak zwany kiedyś był skip. Oczywiście numeracja zarówno alfanumeryczna, jak i cyfrowa kanałów. Konfiguracja startowa, możemy sobie ustalić, jakie grupy, jakie kanały, jakie listy może przy włączeniu on odbierać, w zależności od tego, z jakim guzikiem wciśniemy. Usuwanie pasm do nasłuchu podczas skanowania i funkcji close call, bo oczywiście funkcję close call, czyli odbioru silnych sygnałów, ten skaner ma, jak to większość już od wielu lat skanerów Unidena. Programowanie przez PC, przez komputer, skanowanie, priorytety, zmiana częstotliwości pośredniej, to co tam wspomniałem wcześniej, że są dwie różne. Możliwość ustawienia indywidualnego poziomu audio dla poszczególnych kanałów. Czasami to się przydaje, jak są niektóre kanały bardzo głośne, niektóre ciche. Możliwość ręcznego ustawienia defaultowych kroków oraz rodzajów emisji dla tych poszczególnych pasm. Ustawianie opóźnienia i rodzaju wznowienia skanera. Nazywanie list różnych, jest możliwość do 64 znaków. Alarmowanie nas, że już taka częstotliwość, jak wpisujemy, już w skanerze jest. Oczywiście to działa tylko w momencie, jak robimy to w skanerze, nie w programie. Quick Case to znana funkcja też z Unidenów, gdzie wtedy wciskając odpowiednie klawisze, wybierając po Quick Case'ach odpowiednie listy, możemy sobie ustawiać tak, jakby to ma skanować w danej chwili. Można usunąć czasowo lub na stałe 250 częstotliwości w trybie Search i Close Call Mode. 10 definiowanych limitów przeszukiwania.
Przeszukiwanie możliwe jest również w trakcie trybu skanowania. 3 klawisze do szybkiego uruchamiania listy z przeszukiwania. Można wpisać również, tak jak tu podają, częstotliwość albo korzystać z bieżącej częstotliwości i szybko ruszyć tryb przeszukiwania i alarmy pogodowe, których u nas nie mamy, oraz wbudowana ładowarka akumulatora poprzez port USB. To takie funkcje nam tutaj podaje producent. O nich może będziemy później mówili w następnych filmach, jak już będziemy odnosili się do konkretnego tematu, zwłaszcza przy programie Sentinel. I teraz już, tak jak wcześniej mówiłem, wracamy do włączenia urządzenia, prezentacji jego pracy. Więc włączmy skaner, przytrzymując przycisk On/Off. Na początku pojawia nam się komunikat, któremu treść możemy sobie wpisać, potem informacja producenta, następuje ładowanie list, które są na karcie SD, no i w tym momencie skaner zaczął funkcjonować. Przyciskając przycisk mamy możliwość dostępu do funkcji głośności. No tutaj niestety, jako że jestem z anteny przenośnej, podłączony do urządzenia, a w okolicy pracuje dużo komputerów i innych urządzeń, no to skanowanie nam się na jakiejś częstotliwości zatrzymało. No bo wiadomo, te wszystkie urządzenia niestety zakłócają i pokazują. Skaner nam pokazuje, że coś odbiera, a są to po prostu zakłócenia. Możemy oczywiście zatrzymać to skanowanie poprzez przycisk Channel i w tym momencie możemy sobie ręcznie po liście, wszystkich listach, jakie tu mamy wpisane w ten skaner, przechodzić. Ideologia tutaj Unidena w przypadku tych skanerów też już była dostępna wcześniej. Jest taka, że organizacja bazy danych jest podzielona na tak zwane listy favorites, czyli ulubione. W tych listach favorites mamy, i tu jest funkcja wygaszania ekranu po paru sekundach, jak nic się nie dzieje. To jest to oszczędzanie baterii. W tych listach favorites mamy tak zwane systemy. W systemach mamy departamenty i w departamentach mamy już poszczególne częstotliwości. Tak to działa w przypadku konwencjonalnych kanałów. W przypadku cyfrowych jest troszeczkę innych. Mamy tylko listę favorites, mamy system i mamy departamenty. Wtedy już nie mamy kanałów, no bo w systemie kanałów nie ma. Mamy wtedy grupy rozmówne, ale to już też, jak mówię, to na później. Dla niektórym się ta organizacja nie podoba, dla niektórych jest zbyt trudna. Mnie osobiście akurat ona bardzo pasuje, pozwala na bardzo fajną organizację tutaj całego zestawu częstotliwości, jaki mamy, w zależności od tego, gdzie na przykład chcemy słuchać, możemy sobie podzielić na miejscowości, na regiony, możemy sobie podzielić na służby. Także mi to się bardzo tutaj spodobało, bardzo mnie się przydaje. W listach favorites mam na przykład ustawione taki podział, no tutaj akurat najmniej tego podzieliłem, ale jest podział na taki tak zwany nasłuch lokalny, na nasłuch lotnictwa, no i oczywiście takie dwie listy favorites, które są tak jakby z automatu, to są listy dla Discovery i dla Quick Save'u, czyli to, co wpisujemy z częstotliwości, te częstotliwości, z klawiatury te częstotliwości, w które wpisujemy, idą na listy Quick Save. I taka lista jest. I tak jak tutaj sobie zaprogramowałem, na przykład w liście favorites tej podstawowej, systemy to są poszczególne służby, na przykład koleje, na przykład straż pożarna, energetyka i jakieś inne, a w departamentach mamy ustawione na przykład, tak jak ja to zrobiłem, lokalizację, że departament jest związany z lokalizacją i tam w nim dopiero mamy te częstotliwości. Do tego trzeba przywyknąć, to już kto lubi, ja na to nie narzekam. Sam wyświetlacz, jak widać, jest kolorowy, jest już w tej chwili ustawiony przeze mnie, to nie są kolory defaultowe, jakie były tutaj od producenta. Mamy możliwość ustawiania treści w pewnym zakresie, co będzie wyświetlane.
Wyświetlacz ma dwa tryby, czyli tryb podstawowy i tryb zaawansowany. W trybie Simple mamy tylko prostszy ekran i tylko rzecz takie jak informacja o liście favorites, systemie, departamencie, kanale i właściwie to wszystko. Głośność V1, Squelch 3. Natomiast w tym rozbudowanym mamy wszelakie informacje łącznie z elementami cyfrowymi. Jeżeli byśmy odbierali sygnał cyfrowy, to numery talk group, ID radia, SysID, no wszelkie informacje, jakie dana technika cyfrowa nam tutaj umożliwia i pokazuje. Na górze na wskaźniku mamy tak jakby przypisanie do Quick Keyów. To jest bardzo fajna funkcja tych wszystkich systemów. Widzimy teraz w tej chwili, która lista jest na wyświetlaczu, który system i który departament. Tu jest też oznaczenie ich cyfrowe, łącznie z oznaczeniem cyfrowym kanału. Wskaźnik filter to osobna funkcja, o której za chwilę. Data, częstotliwość danego kanału, funkcje 3 przycisków. Też możemy to w niewielkim zakresie czasami zmieniać. Ikona aktywnej funkcji close call. No i modulacja odbierana. Te rzeczy możemy sobie tutaj pozmieniać, możemy im dopasować kolory. Także jest tutaj dosyć duża swobodność w wyborze. Tutaj jak widać mamy takie pole USB 1, które pokazuje nam właśnie jakie jest napięcie na porcie USB. To samo możemy dla portu USB 2 zrobić. Możemy tu pokazywać wskaźnik napięcia baterii. Także no naprawdę funkcjonalnie jest dosyć duży. Ja usunąłem wskaźnik napięcia baterii po wciśnięciu. Gdy chcemy uzyskać dostęp do głośności, napięcie baterii się pojawia. Także też wiemy jakie jest. Nie jest on mi potrzebny tutaj przez cały czas. Jakie wrażenia z użytkowania? No pierwsze podstawowe, o którym powiedziałem na samym początku, no nie wygląda tutaj dobrze to, że radio no nie ma zbyt wysokiej czułości. Zarówno w trybie analogowym, na częstotliwościach konwencjonalnych, a jeszcze gorzej to wychodzi w trybie cyfrowym. No wiemy, że czułość w trybie cyfrowym i zasięg z samej teorii, z założenia musi być mniejszy, no ale tutaj jest to dosyć tak, no, pogarsza się dużo bardziej i dużo silniejsze sygnały są potrzebne, żeby cokolwiek zdekodował, niż w przypadku sygnałów analogowych, które też muszą być dosyć mocne w porównaniu z innymi urządzeniami. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, w Unidenach już od przynajmniej czasów BC245 ta czułość jest coraz gorsza. Takim flagowym chyba skanerem stacjonarnym był UBC 780, który tutaj najlepiej pasował i najlepiej pracował z tych wszystkich dostępnych skanerów Unidena. Kolejna rzecz, ewidentnie robiona chyba pod dla mnie dziwną modulację cyfrową, to jest głośnik. W przypadku transmisji analogowych no jakość audio jest bardzo zła. Bardzo mi się tutaj nie podoba. W starych skanerach było to dużo lepsze. Używam go jako skaner stacjonarny bardziej, a więc w tym momencie podłączam głośnik zewnętrzny i zupełnie inaczej to funkcjonuje. Także też zalecam. Także jeżeli chodzi o głośnik, no nie jest to tutaj zbyt ciekawie rozwiązane. No tak jak powiedziałem, no prawdopodobnie pod charakterystykę tych modulacji cyfrowych, gdzie wtedy troszeczkę to lepiej jest słyszalne. Jakie wrażenia z samego użytkowania, oprócz tego, że kiepska czułość? Radio się grzeje. Radio się grzeje, nawet jak wyświetlacz jest wyłączony, potrafi być dosyć gorący. No to jest znamienne, widać, ta obróbka cyfrowa tych sygnałów powoduje jednak dosyć duże zużycie energii i dużą generację ciepła. No stąd, tak jak już wspomniałem, jest krótki czas pracy tego akumulatora. Funkcji jest dosyć dużo. Jedno, czego nie ma, jeżeli chodzi o emisję cyfrową, czego nie wspomniałem wcześniej przy prezentacji tu z instrukcji, nie ma emisji typowo amatorskich, czyli D-Star Fusion. Także nie wiem, czemu producent tego nie zrobił. No widocznie jest to taki skaner specjalnie na rynek amerykański, bo najbardziej dopracowany z tego, co wiem,
W tym urządzeniu jest odbiór emisji P25, także to typowa właśnie, typowe systemy trackingowe chodzące w Ameryce Północnej. Więc tak to tutaj wygląda. Dodatkową taką ciekawostką, której w żadnym skanerze jeszcze nie było, jest coś takiego jak filtr. Filtr, który ma kilka ustawień. Szczegółowo o tym będziemy mówić w następnym odcinku o pomiarach, ale tak naprawdę jest kompletnie nieudokumentowany i tak do końca nikt nie wie, co on robi i po co on jest. Są różne teorie, które nie do końca tutaj moje doświadczenia i praktyka potwierdziła, także no, funkcja taka wymagająca zbadania, ale tak naprawdę nie wiadomo jak funkcjonująca. To, co wspomniałem wcześniej, jest możliwość nagrywania. No, w tej chwili pokazuję, nic nie ma do odtworzenia, bo odtwarza ostatnie 240 sekund, a przez 240 sekund nic tutaj nie mieliśmy. I jest możliwość też włączenia nagrywania na stałe, czyli w tym momencie każda emisja jest nagrywana. Co ciekawe, łącznie z tą emisją jest nagrywane są wszelkie informacje, czyli częstotliwość, jaki kod CTCSS czy DCS, w przypadku emisji cyfrowych rodzaj systemu, talk group, ID number, także wszystkie te parametry również są zapisywane, no i nagrywane jest to w tych typowych plikach MP3, także możemy sobie to na komputerze również odtworzyć. Jakie tutaj zauważyłem przez ten czas ewentualne niedogodności? No, jedną taką podstawową wadą jest jakiś błąd w oprogramowaniu, który w pewnych sytuacjach, będę chciał to zaprezentować na innych filmach, nie wiem czy mi się to uda, powoduje swego rodzaju wieszanie się radia. Jest to najbardziej odczuwalne w przypadku pracy w trybie search, a jeszcze bardziej w trybie discovery. Mówię oczywiście o trybie konwencjonalnym, gdzie w tym momencie ten tryb praktycznie przestaje działać, bo radio potrafi zatrzymać się na jednym kanale, na jednej częstotliwości i właściwie przestaje reagować na cokolwiek. Dla zobrazowania powiem o co chodzi. W momencie, kiedy ten odbiornik zatrzyma się, czy wejdzie w ten błąd, da o sobie znać, praktycznie nie działa żaden klawisz, nie możemy nic zrobić. Dopiero wraca do normalnej pracy, jeżeli odepniemy antenę. No to wtedy, kiedy to wystąpiło i po odpięciu anteny można było wrócić do normalnej pracy, no uświadomiło mi, że ma to coś wspólnego z odbieranym sygnałem, że nie z samą pracą skanera. I rzeczywiście okazało się, że w momentach, kiedy ten skaner odbiera jakieś zakłócenie, jakiś sygnał, którego nie potrafi określić, czy to jest sygnał analogowy, czy cyfrowy, próbkuje go, sygnał ma za mały poziom do otwarcia blokady, to wtedy po prostu głupieje. Blokada się nie otwiera, skaner się zawiesza i tutaj nic się nie dzieje. Także to jest bardzo niewygodne i tak jak powiedziałem, te dwa tryby w pewnych sytuacjach, jeżeli jesteśmy w paśmie, gdzie te zakłócenia wystąpią, no to po prostu jest kompletnie bezużyteczny. No, u mnie na wielu pasmach coś takiego miało miejsce. Także to troszeczkę jest niedopracowane. Powinno to funkcjonować tak, że jeżeli sygnał jest poniżej otwarcia blokady, no to przecież odbiornik powinien skanować dalej, a program powinien uznać, że na danej częstotliwości nic nie ma. No a widać tutaj jest inaczej. Jest w tej chwili nowy firmware, prawda, tylko dostępny dla wersji amerykańskiej, ale czy to coś jest poprawione, czy nie, no tego nie wiem. To dopiero się okaże, jeżeli pojawi się wersja dla tego radia. To tyle pokrótce w tej takiej prezentacji. Ogólnie, jeżeli chodzi o skaner i jego funkcjonalność, tutaj tą taką możliwością przeszukiwania, skanowania, te tryby, no jest bardzo fajne, pod warunkiem, żeby to chodziło poprawnie. Natomiast jeśli chodzi o zastosowanie u nas i czy warto go kupować, no w moim rejonie oprócz amatorskich przemienników i paru tam nieciekawych źródeł sygnału, cała cyfrówka jest zaszyfrowana, więc tak naprawdę ta funkcja cyfrowa tutaj w tym skanerze do niczego się nie przydaje.
ten skaner byłby idealny, powiedzmy 10-15 lat temu, nawet do tych systemów trackingowych, analogowych. Wtedy by, no by to było bardzo, bardzo przydatne urządzenie z tymi funkcjami, które ma, umożliwiającymi przeszukiwanie, zapamiętywanie, nagrywanie, organizację kanałów. Tak, to wtedy w porównaniu z takim BC245 byłoby to rewelacyjne. No w tej chwili, no oprócz tak naprawdę nadal częstotliwości konwencjonalnych, analogowych, tutaj praktycznie nie mam żadnej cyfrówki. Mam jeden przemiennik amatorski. I to wszystko. Także no, przy tej cenie, która za niego obowiązuje, to jest w tej chwili chyba około 4000, oczywiście z odblokowanymi funkcjami i odbiorem DMR i NXDN, bo odbiór cyfrowy w podstawowej wersji jest zablokowany. Tu trzeba, tak powiem, licencję dokupić na te cyfrówki. Ten akurat ma, oprócz ProVoice'a, no ale ProVoice już w tej chwili jest niepotrzebny, to był w systemie EDAX, którego, jak powiedziałem wcześniej, już nie ma. Więc nie wiem, czy warto wydawać tyle pieniędzy na coś takiego. No chyba że ktoś ma rzeczywiście w swojej okolicy systemy cyfrowe, które są niekodowane, chce to używać do przemienników amatorskich czy do innych celów, to wtedy tak, bo to urządzenie, pomijając jego wady, może być bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli tylko do konwencji, to myślę, że jakiś starszy skaner, no ograniczony pewnie tylko tym, że będzie miał mniej pamięci, no bo to jest tutaj prawie nieograniczona ilość tych pamięci, to każdy inny tańszy skaner zrobi to samo, a może nawet lepiej, jeżeli chodzi o parametry odbiorcze. To tyle z prezentacji. Tutaj mówię, to była tylko prezentacja i moje wrażenia po półrocznym użytkowaniu. W następnym odcinku przejdziemy do konkretów, czyli do pomiaru odbiornika, zarówno czułości, jak i odporności na sygnały zakłócające. Będę chciał również tutaj pomierzyć parę innych jeszcze parametrów, ale to już jak sobie, że tak powiem, wymyślę. Chciałbym rozgryźć te filtry właśnie, to jest ta podstawowa rzecz. Dlatego też może zrobię pomiary takie, o których wspominali na różnych forach, jak niby te filtry działają, no i zobaczymy, czy przynajmniej pomiary to potwierdzą. Głównie chodzi właśnie o odporność na zakłócenia i czy wtedy te filtry cokolwiek dadzą. Pomiary wskaźnika RSSI, bo jest tu wskaźnik sygnału, więc zobaczymy, jakie on ma parametry, jeżeli chodzi o rzeczywistość wskazań. Niektóre troszeczkę mi tutaj się nie podobają. Zauważyłem też, że przy zmianie pewnych trybów wskazanie RSSI się zmienia, także to chyba nie jest wskaźnik dokładny poziomu odbieranego sygnału. Także to już takie konkretne rzeczy będą w następnych częściach i w trzeciej części będzie praca i prezentacja podstawowych rzeczy w programie Sentinel. Także to tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zadawania pytań, tego, czego byście chcieli się dowiedzieć o tym radiu, jakich informacji i na jaki temat może jeszcze zrobić kolejne filmy. Także dzielenia się z uwagami, jeżeli macie takie urządzenia i wystąpiły jakieś problemy. Wszystko będzie mile widziane. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów, jakie będę prezentował. Dziękuję za uwagę.